Wydarzyła się pewna tragedia, która wywróciła cały porządek do góry nogami. Musiała przyjść wielka woda, żeby po prostu wypłukać albo zmusić do tego, żeby posprzątać przeszłość. Chyba ta solidarność ludzi mnie najmocniej uderzyła. Jak się wymyśla postaci, to chce się je spotkać w pewnym momencie. Gdy się tworzy film dokumentalny, człowiek się stara nadać mu trochę fabuły. A gdy tworzy fabułę, to stara mu się nadać trochę reportażu, żeby było prawdziwie. Jak meandrować pomiędzy wiedzą dostępną ogólnie w postaci faktów, dokumentów, wspomnień? Jak stworzyć opowieść o tragedii, kataklizmie, nie nudząc widza, który wtedy tam nie był? Ja przyjmuję takie założenie, że jak historie zaczynają się powtarzać, głównie jeśli chodzi o emocje, czyli że już zaczynam słyszeć, że no już o tej emocji słyszałem, a tę historię już słyszałem, to wtedy już zaczynam się wycofywać, bo to znaczy, że już jest, no że już jakby zrobiłem wystarczająco dużo, że oczywiście zawsze mogę usłyszeć coś nowego, no ale już też trzeba w pewnym momencie przestać, bo można za dużo chcieć opowiedzieć, za dużo tych historii chcieć zmieścić. Wdusić jakby w jedną Tak. I to moim zdaniem nie jest dobre. rzecz. Tomek, ponieważ ty jesteś autorem filmu dokumentalnego o powodzi, który po 3 tygodniach wyświetlania miał już 2 miliony odsłon, stworzyłeś ten film zupełnie niezależnie od pracy całego zespołu nad serialem Wielka Woda, ale jak się ogląda twój film, to widzę między panami wspólny mianownik. Ogromna praca dokumentacyjna, poszukiwania, wręcz moim zdaniem czasem detektywistyczna, ale na koniec dnia właśnie wyciągnięcie tego, co najważniejsze. Sukces twojego filmu i komentarze pod nim pokazują też precyzję dobrania zdarzeń. Mógłbyś pisać scenariusze filmowe? To jest tak, że nie sądzę. Nawet rozmawialiśmy o tym na ten temat. Powiedziałem, że to jest tak ciężka praca, musi być ciężka praca, wymyślenie. Nie, to jest jakiś kosmos, ja nie wiem, jak on to robi. I przecież te postacie muszą czuć, prawda? My im musimy wierzyć. I my musimy w to uwierzyć jeszcze. No, rozmawialiśmy z Kasprem i powiedział mi mniej więcej, jak ta praca wygląda. No to jest coś niesamowitego. Natomiast wydaje mi się, że jest gdzieś takie zdanie usłyszałem, że gdy się tworzy film dokumentalny, to człowiek się stara nadać mu trochę fabuły. A gdy tworzy fabułę, to stara mu się nadać trochę reportażu, żeby było prawdziwie. Ładne. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdziwe i też tworząc swój film szukałem czegoś takiego, co by po prostu tworzyło jakąś też opowieść w tym wszystkim. Choćby ta historia wałów w Łanach na przykład, tam to się łączy. Teraz przypomina mi się taka scena, którą wmontowałeś do swojego filmu, sfilmowana właśnie na wałach w Łanach. Jeden z bohaterów mówi, my tu przyszliśmy na te wały w setki chłopa i obroniliśmy, a we Wrocławiu jest tyle tysięcy ludzi. Jak oni sobie te worki ułożą, to... Do Świnoujścia dołożą te worki. No to było na takiej zasadzie, że my walczymy, a wy co robicie? A wy chcecie mieć na gotowe. Tak, a wy jeszcze naszym kosztem, wy nie chcecie walczyć i chcecie naszym kosztem się ochronić. Jeden z mieszkańców Łanów, który brał udział w prawdziwej obronie tej wsi Łanów, opowiadał, że on po jakimś czasie bardzo źle był we Wrocławiu widziany. Nie był mile tam widziany, bo on funkcjonował jakoś w mediach jako ten człowiek, który zalał Wrocław. Co zresztą w serialu też pokazujecie. Co zresztą w serialu pokazujemy. Co się musi się skonfrontować. Tak, i zanim to cały czas się gdzieś tam ciągnie. Ale ciekawe, on powiedział, że to była pewna konfrontacja ze sobą. Nigdy do końca nie wiedział, czy decyzje, które oni podjęli tam, czy to były dobre decyzje. No nigdy nie wiadomo. I mówi, że popłynął swoją łodzią któregoś razu do Wrocławia już jakiś czas po powodzi Odrą. Tam jest pomnik powodzianki. I on zobaczył, że ten pomnik powodzianki wygląda tak, że jest kobieta, która niesie książki. I on nagle zrozumiał, powiedział, że obrona Wrocławia polegała na obronie dóbr kultury, na obronie Ossolineum, a oni bronili ludzi. I bardzo mi się podobała ta dychotomia, choć moim zdaniem jest ona trochę demagogiczna, ale też miałem wrażenie, że wiele osób, nawet już potem decyzyjnych, nie broniło miasta ze względu na ludzi, tylko broniło miasto ze względu na tak zwane dobra kultury. I to ludziom, którzy naprawdę tracili dobytek, niezbyt się podobało. I to jest najciekawsze, że ta woda i tak tam się wdarła.
wyczyściła to wszystko. Wyszły te rzeczy stamtąd po niemieckie. Miasto musiało się skonfrontować jeszcze bardziej ze swoją przeszłością. A poza tym doszło do niesamowitego renesansu Wrocławia w tym samym momencie. Czy prawdą jest to, że kiedy te jednostki policji mające zabezpieczyć łany przed wysadzeniem, żeby pozbyć się tych ludzi, jechały do wsi, to okoliczni mieszkańcy zmieniali drogowskazy? Tak, zmienili drogowskazy, zrobili, wykopali No to jest też hit w tym serialu. Oni- ta scena. Partyzantka, prawda? To jest Tak. totalna partyzantka. A wcześniej zrobili to, co też było prawdą, wykopali pułapkę na nich, że oni wpadli, jadąc na wały, wpadli do dołu i wyszli i powiedzieli, no i tam po raz pierwszy przepędzili, a potem przepędzili ich po raz drugi. Robili Pomysłowość to- polska w sytuacji kryzysowej nie zna granic. To jest ciekawe, no bo Kęty, Łany, a jest jeszcze zbiornik, który, patrząc na serial, zbiornik, który był oryginalnie w Nysie i nawet tutaj widać, jaka była dokumentacja w tym serialu dokładna, bo ja na przykład wątek regat pominąłem. A to jest prawda, że tam były regaty. I Na dlatego których był było- naprawdę jakiś władca W ogóle czasu i przestrzeni, regaty czyli były polityk. bardzo delikatnym, z tych delikatnych tematów regaty okazały się najbardziej delikatnym tematem. Dlaczego? Ponieważ każdy wiedział, że jakieś regaty były, z kimś rozmawiał, ale nikt nie chciał mówić, gdzie były, co się tam wydarzyło. Natomiast rzeczywiście tam było tak, że były regaty, te regaty się odbyły, te regaty zostały w kilku gazetach opisane, co potem zostało jakby było wycofywane. Regaty, wtedy właściwie wszystko służyło Czyli kampanii. Jacy wycinali z gazet informacje, że regaty No się nie, odbyły? to się tylko pojawiło w kilku tych, a potem już jakby to zostało Przemilczane. tak? Chodzi o to, że ktoś ważny tam był? Chodzi o to, że nie spuszczono przede wszystkim wody, bo Ale z jakiegoś postanowiono- No najprawdopodobniej tam były osoby, które działały, bo wtedy była kampania. No, zaraz miały Byliśmy być wtedy wybory. przed wyborami, tak. Przed wyborami każdy chciał się pokazać. Czy ciebie coś zaskoczyło, kiedy robiłeś ten film swój? Tak, parę rzeczy mnie zaskoczyło. Ale to były postawy ludzkie czy wydarzenia? Chyba ta solidarność ludzi mnie najmocniej uderzyła ze wszystkich takich emocji towarzyszących tego. To jest coś tak polskiego, ta solidarność, którą też widzieliśmy ostatnio w innych wydarzeniach. Tak No, to jest chwytającego. nasze DNA. Tak, to jest bardzo Tam, gdzie zawodzi państwo, zawsze uratują tam nas, zawodzą my. zwykli ludzie. I to jest prawda i wydaje mi się, że wszyscy to czujemy. To jest coś, co nas łączy i coś, z czego może nawet powinniśmy zrobić sobie taki brand na świecie. Bo to solidarność przecież łączy się nawet z ruchem Solidarności. Mamy to już wszystko gotowe. To jest takie polskie. I to mnie może nie tyle zaskoczyło, Złapało za serce. złapało za serce. Jak rozmawiałem z ludźmi i to miałem wrażenie tego, że wydarzyła się pewna tragedia w pewnym odcinku czasowym, która wywróciła cały porządek do góry nogami. Czyli właśnie państwo było dysfunkcyjne, inne osoby przejęły na siebie działania państwa, ludzie zaczęli się jednoczyć, jednocześnie na tych dachach, w tych domach toczyło się życie, ale to życie było jakoś zatrzymane, no więc ludzie razem siedzieli. Że wesele zrobiliście w Było serialu. wesele, ale wesele zrobiliśmy, bo też mieliśmy to było z researchu wzięte, że było wesele, które się zaczęło w sobotę. No ich zalało z soboty na niedzielę i już tam zostali po prostu i bawili się do jeszcze kilka dni, tak? A z drugiej strony, że ten karnawał też miał zawsze tę funkcję pewnego potem powrócenia do dawnego porządku, ale już jednak trochę innego, w trochę innym miejscu, trochę oczyszczonego. No, Wrocław jakby, dla nas to było istotne, że ta powódź w jakimś też metaforycznym sensie pewne rzeczy wymyła. Ludzie nam opowiadali o czyszczeniu piwnic. Tak, I słyszałam to było- określenie. i Co to tak- znaczy? No, że zaczęli schodzić do piwnic w swoich kamienicach i wyjmować rzeczy, no bo one były zalane i zatęchłe i trzeba było zrobić, był odgórny nakaz, żeby było też sprawdzano, czy te kamienice się nie zawalą. I ludzie zaczęli wyrzucać te rzeczy. I cały sprzęt, bo też przecież mieszkania były zalane, że cały sprzęt to był ten sprzęt, który jeszcze został po poprzednich jakby właścicielach, czyli to była porcelana, to były naczynia, to była cyna z gmerkami, to była pościel. I to było dla mnie coś takiego, że w ogóle czyszczenie piwnic jako temat serialu, w sensie, że to jest coś takiego, że każdy z bohaterów jakoś tam sobie tę swoją piwnicę czyści, mówiąc metaforycznie. Kto jest prawdziwym bohaterem serialu Wielka Woda? No, powiedziałbym, że prawdziwym bohaterem w serialu Wielka Woda jest jednak Jaśmina Tremer. Ona jest pewnym konglomeratem, tak bym nazwał, pewnych postaw, które są postawami w Polsce.
wcale nie tak rzadkimi, ale nigdy nie do końca wysłuchanymi. Co mi się spodobało w Powodzi też poza tym, to że Powódź odwróciła porządki w pewnym momencie. Osoby, które były na przykład w danych miejscach uważane za, no jak to się mówi, podejrzane, to stawały się na przykład dowódcami, przywódcami całej tej obrony na przykład ulic czy skwerów. Natomiast też były historie ludzkie, gdzie ludzie, którzy byli jakby z racji pełnionych z funkcji, mieli jakby stanąć na wysokości zadania i stać się tymi przywódcami, niestety, co też jest bardzo ludzkie i co jest ciekawe, niestety nie wytrzymywali tej presji i kończyło się to w różny sposób. Trójka bohaterów tak naprawdę jest Tak. najsilniejsza w tym serialu. 2 mężczyzn, 1 kobieta. Jedna z najbardziej przejmujących dla mnie scen, kiedy spotyka się bohater z tych wałów w Łanach z człowiekiem, który poszukuje swojej zaginionej córki. Konfrontacja postaci granych przez Irka Czopa i Tomka Szucharda, ta łódka. To był twój pomysł? Jak się wymyśla postaci, to chce się je spotkać w pewnym momencie. Jakby Ja się to jest zastanawiam, skąd ci najciekawsze. przychodzą do głowy tego typu... I to było dla nas, jak żeśmy nad tym pracowali, no to było to miejsce, które było jakby logiczne, gdzie się mają spotkać. No, jeden jedzie po swojego tatę, drugi szukać swojej córki, bo szukało się w szpitalach, no i tam się mogą spotkać, bo na wałach oni tylko na siebie zerknęli. Oni nie mieli wcześniej jakby i to wydaje mi się, że a obaj są jakby odpowiedzialni. No, jeden jest politykiem, który rzeczywiście tam mówiono, że Wrocław może spać spokojnie i tak mógł spać spokojnie, że jak się rano budzili, to już mieli w pokojach wodę. A drugi był tym, który jednak podjął decyzję, no, wziął na siebie ryzyko zalania tego miasta i widzi jakby konsekwencje swoich czynów. Miasta, w którym leży jego tata, tak? Tam jest zamknięcie tej konfrontacji całej, takie fajne, które mi się spodobało, gdzie on mówi do Jaśminy, miała pani rację, a on odpowiada, wszyscy mieliśmy swoje racje. Tak. I to jest takie bardzo prawdziwe w tej sytuacji. Tak, no bo to też byli ludzie, którzy jakby... No, oni nie na nich nie powinna nigdy być tak duża ta odpowiedzialność, no, a była bardzo duża. No. I ma się wrażenie, że jak się z tymi ludźmi spotyka, to oni cały czas to przeżywają. A żywioł? A żywioł to jest... Odra na pewno jest bohaterką. Jak już pracowaliśmy nad scenariuszem, no to tam jeździliśmy, dowiadywaliśmy się o niej i pamiętam, że jeden z hydrologów, który jakby był ekspertem podczas pracy scenariuszowej, powiedział, że Odra polskim geografom, hydrologom była mniej znana niż Amazonka. Że to była totalnie tajemnicza rzeka dla nich, no bo należała przez długi czas do Niemiec, potem jakoś to się tym nie zajmowano, to wszystko nie wiadomo było, czy te ziemie czasem zaraz do Niemiec nie wrócą, nie badano jej i ona była jakby tak po macoszemu traktowana. I mam wrażenie, że Odra w ten sposób jakby się upomina o siebie, z tą powodzią się upomniała. To, co teraz obserwujemy, no, że żywioł jest bohaterem w takim sensie, że obecnie przy tych zmianach klimatu, które są, przy tym, co obserwujemy teraz, no to widać, że wobec natury jesteśmy też tak naprawdę kompletnie bezbronni. Tak? Jakby wiesz, nasza wielkość wobec żywiołu jest taka, nie? Jest nic. Ale moc, którą i tak ludzie mają, żeby żyć, jest po prostu potęgą.